Witam słuchaczy i widzów moich opowieści historycznych. Dziś przeniesiemy się do roku 1431, do dnia, w którym nie rycerze, ale zwykli chłopi złamali potęgę zakonu. Do dnia, w którym chłopska kosa, a nie miecz rozbił dumę zakonu. Oto historia bitwy, o której nie przeczytasz w podręcznikach, a której namacalne dowody krzyżackie sztandary wiszą w katedrze na Wawelu. Mgła unosiła się nad Doliną Noteci. Jesienne poranki w tej krainie były wilgotne i ciężkie, a ciszę przenikał tylko krzyk kruków i dalekie echo biegnących rzeką fal. Jednak tego września w powietrzu wisiało coś więcej – strach. Kujawy i Krajna płonęły. Oddziały zakonu krzyżackiego wsparte przez zbrojnych z Inflant przekroczyły granicę. Prowadził je marszałek inflancki Werner von Nesselrode. Pewny swej siły, pewny bezkarności, mający wedle Jana Długosza do dyspozycji oprócz 700 konnych i kilkuset piechurów inflanckich również posiłki z Kurlandii, Świecia, Tucholi i Człuchowa. Przewodnikiem wyprawy miał być komtur tucholski Jost von Hohenkirchen, dobrze znający teren. Gdzie się pojawili, tam zostawała tylko pustka, spalone wsie, porzucone pola, zrabowane miasteczka. Kronikarz Jan Długosz pisał o tym czasie słowa, które oddają całą grozę najazdu. Krzyżacy nie oszczędzali nikogo, ani świątyń, ani kobiet, ani dzieci. Gdzie się obrócili, tam ogień i miecz pustoszył kraj Polski. To była codzienność mieszkańców pogranicza. Kto zdążył, uciekł do lasu. Kto nie miał szczęścia, ginął lub trafiał w jasyr. Wojna, która właśnie ogarnęła tę ziemię, miała swoje korzenie w rywalizacji politycznej. Minęło zaledwie 20 lat od wielkiego zwycięstwa pod Grunwaldem. Polska i Litwa, zjednoczone pod berłem Władysława Jagieły, zmusiły zakon do odwrotu. Pokój toruński z 1411 roku nie przyniósł trwałego rozwiązania. Krzyżacy, upokorzeni i osłabieni, wciąż szukali okazji do odwetu. W 1431 roku znaleźli sprzymierzeńca. Świdrygiełło, brat Jagieły, zbuntował się na Litwie przeciwko Unii z Polską. Marzył o samodzielnym panowaniu, a zakon z radością pochwycił jego sprawę. Tak rozpoczęła się nowa wojna polsko-krzyżacka. Król Jagiełło, choć już podstarzały, wciąż twardo trzymał stery władzy. Wezwał do walki rycerstwo i pospolite ruszenie. Ale wielkie chorągwie krakowskie nie mogły być wszędzie naraz. Tam, gdzie najechał Nesselrode, to nie król i jego dwór miał odegrać decydującą rolę. Tutaj obrona zależała od ludzi, prostych mieszkańców, Krajny i Kujaw, wspartych przez lokalnych możnych. Rycerze zbierali wokół siebie drużyny i chłopów. To właśnie z tej mieszaniny rycerskiej odwagi i chłopskiej determinacji narodziła się siła, która wkrótce miała zaskoczyć krzyżaków. Gdy krzyżacy rozbili obóz w pobliżu wsi Dąbki, wydawało się, że nikt im nie zagrozi. Ich tabory pełne łupów, bydła, zrabowanych kosztowności, a nawet pojmanych ludzi. Nie wiedzieli jeszcze, że polskie siły podążają ich tropem. Nie wiedzieli, że we wrześniowej mgle czeka na nich pułapka. Wieści o krzyżackim najeździe rozchodziły się jak ogień po suchych trawach. Zniszczone wsie, uprowadzony dobytek, kobiety i dzieci wzięte w niewolę. To wszystko budziło gniew, ale i rozpacz. Ludzie z Krajny i Kujaw wiedzieli, że jeśli nie staną do walki, nie zostanie im nic. Nie czekali więc na królewskie rozkazy. Chwycili za to, co mieli pod ręką. Widły, siekiery, kosy. Nie byli rycerzami, ale byli wściekli. Na czele tej zaciągniętej na prędce armii stanęli rycerze, których nazwiska przeszły do historii. Jan Jarogniewski Herbu Orla, jeden z organizatorów obrony w Wielkopolsce. Dobrogost z Kolna, znany z odwagi i bezkompromisowy. Bartosz III z Wezenborga, przedstawiciel rodu, który od pokoleń bronił tych ziem.
Byli dowódcami, ale też sąsiadami. Wiedzieli, że walczą nie tylko za króla, lecz i za własne domy. Zgromadzeni wokół rycerzy chłopi tworzyli dziwną, ale groźną armię. Nie mieli jednolitych strojów ani ciężkich zbroi. Ich tarczami były klepki od wozów, ich mieczami rolnicze sierpy przerobione na broń. Mieli coś, czego brakowało zakonnikom – determinację i gniew. Jeden ze współczesnych zapisów, powtarzany później przez kronikarzy, głosił: lud wiejski, rozdrażniony stratą swych domostw, nie lękał się żelaznych zbroi, lecz sam rwał się do walki, jakby szatan ich natchnął. Obóz polski był inny niż obóz rycerski. Nie słychać było turniejowych fanfar, nie błyszczały herby na tarczach. Zamiast tego rozlegał się płacz dzieci i jęki rannych uciekinierów, którzy dopiero co dotarli z ograbionych wsi. Każdy miał w sercu ten sam obraz, płonące zagrody i bezsilność wobec krzyżackiego miecza. Rycerze wiedzieli, że muszą wykorzystać gniew ludu i nadali mu kierunek. Nie chodziło o chaotyczny bunt. Chodziło o bitwę, o cios wymierzony we wroga. Wieści nadchodziły szybko, krzyżacy stanęli obozem pod dąbkami, pewni siebie z taborami pełnymi łupów, gotowi do dalszej grabieży. Dla polskich dowódców była to okazja. Wiedzieli, że uderzając niespodziewanie mogą odwrócić los kampanii. Jargoniewski miał podobno powiedzieć do swoich ludzi: dziś nie walczymy dla króla, dziś walczymy dla własnych domów. Niech każdy cios będzie za spaloną chatę, niech każdy cios będzie za porwaną rodzinę. Słowa te rozgrzały serca chłopów. Wiedzieli, że czeka ich śmiertelne niebezpieczeństwo, ale nie mieli nic do stracenia. Noc poprzedzająca bitwę była ciężka. Mgła spowiła pola, a nad rzeką unosił się chłód. Polacy czuwali w ciszy, trzymając w dłoniach broń, której dotąd używali do pracy na roli. Niektórzy modlili się do swoich bogów, inni milczeli, zaciskając pięści. Każdy wiedział, że poranek przyniesie rozstrzygnięcie. 13 września 1431 roku. Świt nadciągał powoli, leniwie rozlewając mgłę po polach i lasach. Ciszę przerwał tylko skrzek kruków i trzask ognia w krzyżackim obozie. Nesselrode i jego rycerze byli pewni siebie. Po dniu grabieży odpoczywali spokojnie. Nie wiedzieli, że w ciemności wokół nich gromadzi się gniew. Polacy czekali. Ukryci w zagajnikach i na skraju lasu chłopi i rycerze trzymali w dłoniach broń, widły, kosy, topory, narzędzia, które tej nocy zamieniły się w narzędzia zemsty. Rozkaz dał Jan Jargoniewski. Cichy znak ręką, a potem wybuch. Nie ognia, ale krzyku. Huk bębnów, okrzyk chłopów, jazda rycerska ruszyła do przodu. To była lawina, która spadła na śpiących krzyżaków. Krzyżacy byli zaskoczeni, ich konie niesiodłane, zbroje rozrzucone przed namiotami. Wielu z nich biegało boso, próbując chwycić za broń. Ale już było za późno. Chłopi wdarli się do obozu z furią, której nie mogły powstrzymać żelazne hełmy ani grube kolczugi. Każdy cios kosą, każdy zamach siekierą był ciosem za spaloną chatę i za porwaną rodzinę. Długoż zapisał o tej scenie słowa pełne grozy i podziwu. Tak wielka była wściekłość ludu, iż nie mając rycerskiego rynsztunku, chłopi sami zadawali ciosy zakonnikom. Nie pomnij na strach i grozę, jaką dotąd budziło imię krzyżackie. Nesselrode próbował ratować sytuację. Zwołał rycerzy, ustawił chorągwię, ale fala polskiego gniewu była zbyt silna. W mgle nie było porządku, nie było strategii, tylko walka wręcz, krzyk i śmierć. Tabory wpadły w ręce Polaków. Wóz za wozem zdobywano, rozbijając ostatnie punkty oporu. Chorągwie inflanckie, dumne symbole rycerskiego honoru, zostały wyrwane z rąk ich właścicieli. Wkrótce krzyżacy zaczęli uciekać. Bitwa nie trwała długo. Była gwałtowna, krótka i bezlitosna. Rezultat był jednoznaczny. Cały obóz krzyżacki wpadł w polskie ręce. Ponad 50 zakonników dostało się do niewoli, w tym sam dowódca marszałek Werner von Nesselrode. Poległ jeden z głównych dowódców, komtur tucholski Hohenkirchen, którego zwłoki obdarte ze zbroi i szat leżały zakrwawione na polu walki. Zdobyto 4 chorągwie inflanckie, które później zawisły w katedrze wawelskiej ku chwale zwycięzców.
chłopi, którzy jeszcze wczoraj byli bezbronnymi ofiarami, tego dnia stali się bohaterami. Mgła powoli rozwiewała się, ukazując pobojowisko. Wśród dymiących jeszcze wozów leżeli martwi krzyżacy. Chłopi zmęczeni i krwawiący siedzieli przy zdobytych łupach. Rycerze spoglądali na zdobyte chorągwie, wiedzieli, że to zwycięstwo będzie pamiętane. Bo oto pod małą wsią Dąbki rozegrała się bitwa, która pokazała, że nie tylko królowie i wielkie armie decydują o losach wojny. Czasem decyduje gniew prostego ludu. Bitwa pod Dąbkami dobiegła końca. Na polu pobojowiska zaległa cisza. Jeszcze kilka godzin wcześniej obóz krzyżacki pełen był gwaru, teraz został jedynie popiół, krew i rozbite namioty. Polacy triumfowali, zdobyli wszystko, co mieli ze sobą najeźdźcy: tabory, żywność, broń i złoto. Ale nie to było największym triumfem. Największą zdobyczą były chorągwie inflanckie, 4 dumne znaki, które przez wieki miały symbolizować honor i potęgę zakonu. Teraz leżały w polskich rękach. Do niewoli dostało się ponad 50 rycerzy zakonu. Wśród nich sam Werner von Nesselrode, marszałek inflancki, człowiek, który prowadził wyprawę. Wzięcie go żywcem było ciosem nie tylko wojskowym, ale i propagandowym. Malbork dowiedział się, że ich własny marszałek został pojmany przez chłopów i rycerzy z Wielkopolski. To było upokorzenie, jakiego zakon dawno nie przeżył. Jan Długosz zanotował z dumą: marszałek inflancki, którego imię budziło dotąd grozę, został pojmany jak niewolnik przez chłopów, którzy nie mieli nic prócz kos i toporów. Chorągwie zdobyte pod Dąbkami nie zostały w rękach zwycięzców. Zgodnie ze zwyczajem wysłano je do Krakowa, by zawisły w katedrze wawelskiej. Była to tradycja zapoczątkowana po Grunwaldzie. Kiedy chorągwie krzyżackie zawisły w nawie katedry, każdy, kto modlił się u grobów królów, widział świadectwo zwycięstwa nie armii królewskiej, lecz ludu i rycerzy z krainy. Wieści o bitwie rozeszły się szybko. Dla zakonu była to klęska moralna. Nie przegrali z królem ani z regularną armią, ale z chłopami, którzy wzięli w ręce kosy. Dla Polski był to znak, że zakon nie jest niezwyciężony. Bitwa pod Dąbkami była częścią szerszej wojny, która trwała do 1435 roku. Krzyżacy, osłabieni stratą chorągwi i jeńców, musieli przegrupować swoje oddziały. Echo bitwy pod Dąbkami nie ucichło wraz z rokiem 1431. Było pierwszym sygnałem, że potęga zakonu zaczyna kruszyć. 4 lata później, we wrześniu 1435 roku, rozstrzygnięcie przyszło na wielką skalę. Pod Wiłkomierzem na Litwie starły się wojska Świdrygieły, wspierane przez krzyżaków inflackich, z siłami wiernymi Unii Polsko-Litewskiej. Bitwa była ogromna i brutalna. Polsko-litewska armia, wsparta przez Rusinów, rozgromiła przeciwnika. Zginęła lub dostała się do niewoli niemal cała elita krzyżacka z Inflant. Wiłkomierz był finałem wojny rozpoczętej w 1431 roku. To tam ostatecznie rozstrzygnięto spór. Wojna zakończyła się pokojem w Brześciu Kujawskim w 1435 roku, korzystnym dla Polski. Zakon musiał wyrzec się poparcia dla Świdrygieły i uznać trwałość Unii Polsko-Litewskiej. Jeśli ta opowieść Ci się spodobała, zasubskrybuj mój kanał, by nie przegapić kolejnych historii o zapomnianych bitwach i niezwykłych bohaterach naszej przeszłości. A jeśli chcesz wesprzeć moją pracę, możesz postawić mi co miesiąc wirtualną kawę. Symboliczne 5 zł, które naprawdę pomaga tworzyć nowe odcinki. Link znajdziesz pod filmem. Dzięki Twojemu wsparciu takie historie będą mogły powstawać częściej i z jeszcze większym rozmachem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, gdzie znów zabiorę Was na pola chwały polskiego oręża.